Zagotowaliśmy hamulce. Się ludzie musieli cofać do tyłu. Tak, tu nam się cofali. Nie zmieściliśmy się. Tu stoi na środku. Osioł. Wchodzimy do sklepu i oczywiście co? Albania to tylko taki dziki kraj. Jaki tu jest ciekawy budynek. Ogólnie z tyłu w tej chwili mamy dwie kamery. Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku jedziemy do Vlory. A w sumie to spróbujemy troszeczkę powlogować. Jedziemy do miasta, bo jakby nie było, mieszkamy na wsi, więc czas start. I tu jest cudowna górka, na której po raz drugi Zagotowaliśmy hamulce. za szybko jechałem. Pojechałem cały czas 40, nie wiem, 50, 60. Jakbym jechał cały czas 10 km na godzinę tak mega powoli, to pewnie by się tak szybko nie dogrzało. Nie? Zobaczcie, jakie miasteczko piękne. My w ogóle tędy jechaliśmy. To jest to miasto, Dawid. I tu będzie droga, którą jechaliśmy naszym wielkim, ogromnym kamperem. Po tej drodze możemy powiedzieć, że się zmieścimy wszędzie. Tutaj nam się ludzie musieli cofać do tyłu. Tak, tu nam się cofali. Nie zmieściliśmy się, Światła działają. ale wtedy nie działały. Dawid kamperem spotkał się dokładnie na tym zakręcie z chłopem. I chłop się musiał cofać. Tutaj, w tym miejscu się chyba cofał, nie? A nie jest tu tak wąsko. Jest wąsko. Bardzo wąsko. Ja się tu mieściłem na milimetr. Te milimetry, no. Patrzcie, jakie spokojne morze. No po prostu jak tafla. Niesamowite. Niesamowita to jest ta droga. Maybach w Albanii, na wioskach. I wszędzie, nie wiem czy zauważyliście, wszędzie co chwilę mijamy kosze na śmieci. Kosz jest bardzo dużo. Koszy na śmieci jest mnóstwo. Dużo łatwiej wyrzucić śmieci w takiej Albanii do Niż w kosza Polsce nawet. niż w Polsce. W Chorwacji nie wspomnę. Teraz wam pokażemy drogę, którą jechaliśmy naszym kamperem. Skręć w lewo. Przez przypadek. W sumie nie przez przypadek, bo myśleliśmy, że dojedziemy do takiej miejscówki, która nam została polecona i to był duży błąd. Czekaj, co tu stoi na środku? Osioł. Osioł na środku stoi, zobaczcie. Osioły, Zosia, patrz przez okno. Wygrzewa się, wygrzewa. Wyjechaliśmy z tamtej strony, z prawej strony i zamiast zjechać tutaj, to pojechaliśmy tam. Tutaj. I pojechaliśmy tutaj. I tu było jeszcze ok, Kieruj się na a tu powinienem tutaj. sobie odpuścić. Patrzcie. Kieruj się na południowy wschód. Nie wiem, czy kamera to odda, ale Teraz, to jak jest teraz. tutaj wysoko. Normalnie pionowo do góry było. Tędy żeśmy przyjechali. I my tutaj wjechaliśmy w naszym kamperem. Najgłupsza Także- decyzja, jaką zrobiliśmy. Ale oznacza to tylko jedno, że da się prawie wszędzie wjechać Za na dużym 150 kamperze. metrów. Prawie, że wszędzie. Pierwszy zjazd. Jest to bardzo trudne, ale Kieruj się da się. Ale nie niemożliwe. Ale nie Skręć w lewo. Przyjechaliśmy do Vlory. Czyli miasto. Tak. A przyjechaliśmy tak naprawdę, nie wiem czy Dawid wam mówił, że przyjechaliśmy kupić butlę z gazem, bo u nas na wiosce nie było. Chcemy kupić butlę z gazem i przy okazji chcemy kupić Zosi buty jakieś, jak będą. Zobaczymy, co tutaj będzie. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. You've got me saying words in my head. Słuchajcie, jesteśmy w galerii
Żeby nie było. Jakieś budki żeśmy kupili, 13 euro. Ci pokażę. Trzeba będzie na Mikołaja kupić. Ola mówi, to wejdziemy tu do sklepu, to może sobie weźmiesz jakieś spodenki. Wchodzimy do sklepu i oczywiście co? Tu są same zimowe ubrania. Widzicie, jak ja jestem ubrany? Więc generalnie to takie dziwo. Tu ludzie teraz w kurtkach chodzą. To masakra. Jakby ktoś pytał, jak wygląda w Albanii, to żeby nie było, w Albanii też jest całkowicie normalnie. Czyli są normalne sklepy, normalne restauracje, słodycze. Filling my mind with these images. And it's the way that you look at me. Makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no, it ain't right. Także żeby nie było, Albania nie jest tylko krajem, w którym jest tylko tak dziwnie, ale są też normalne miejsca. Można normalnie iść coś zjeść, napić się czegoś i gdzie wszystko wygląda bardzo europejsko, czyli to, co nam się wydaje, że w Albanii to Albania to tylko taki dziki kraj, to jak widzicie we Włoszech jest wszystko całkiem normalne. Byliśmy teraz po butlę gazową. 35 euro zapłaciłem za pełną 10-litrową używaną butlę. 45 euro nowa by mnie kosztowała, ale nowa miała kołnierz i nie założyłbym słoneczka, żeby do gotowania, czyli palnika. Przyjechaliśmy kawałeczek dalej, byliśmy po butle, przyjechaliśmy z powrotem, idziemy połazić po sklepach, idziemy oczywiście do Rossmana, bo Ola musi do Rossmana poczuć trochę Europy i pokażę wam, zobaczcie, jakie mamy brudne auto. Tu jest tyle kurzu, tu się tak kurzy, że masakra. Tak wygląda samochód, jest mega ukurzony. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. Calling me, O, winiarnia jakaś. Chyba kafejka internetowa. No. Kafejka internetowa. No dalej. Idziemy takim deptakiem, ale pokażę wam, jaki tu jest ciekawy budynek. Taki trochę inny. Jakby ktoś chciał zobaczyć wieżę Eiffla w Albanii, to też jest. Nie wiem, czy nie pójdziemy może tu na jakiś obiad. Zobaczymy, co Ola na to powie. Ale takie ceny. Czyli generalnie ceny zupełnie inne niż u nas w Europie. Ale to już wiecie. I mama oczywiście tachająca torbę i wchodząca do wszystkich możliwych sklepów po kolei, jakie są i kojarzą się z naszą taką głębszą Europą. Wszystkich. Adidasy, Nike, Rossmany, Intersporty. Jak tylko da się tam wejść, to muszę sobie wejść połazić, poczuć się, jakbym była w Polsce. Nie w Polsce, w Europie, takie nasze Tak. kraje. Jak się teraz dobrze przyjrzycie, Polacy na spacerze, byliśmy zjeść, my jedziemy z dzieckiem. Oczywiście wszyscy jesteśmy ubrani, jakby było lato. Łącznie ja oczywiście w klapeczkach, a jak przyjrzycie się na tych wszystkich ludzi, którzy chodzą z tyłu za mną, to prawie każdy tutaj jest ubrany teraz w kurtkę i długie buty. Ja wam powiem, że czuję się w sumie dość dziwnie, bo wszyscy się na nas patrzą i wszyscy widzą, że jesteśmy zupełnie inni. Na przykład ci panowie, którzy teraz nas będą mijać, przyjrzyjcie się. Ale żeby nie było, no nie jest aż tak gorąco, nie? Bo mnie na przykład też jest chłodno po stópkach i No. mi się bluza, nie? Ale nie, to też Ale to dalej... wieczór my, w Polsce, nie? dokładnie, my dalej jesteśmy przyzwyczajeni do tych zupełnie innych temperatur. Tak, żeby nie było, że tylko siebie nagrywam, to wam pokażę trochę wieczorową porą, jak miasto wygląda. Tu w ogóle przed nami jest wszędzie palmy. Całe skrzyżowanie jest zrobione z palm. Tu byliśmy na kawce.
A teraz ciśniemy dalej. Prosto do autka i jedziemy z powrotem do kampera. Kawałeczek mamy. Taksówki też bardzo nowoczesne. Duże miasto, więc to też zupełnie inaczej tutaj wygląda. You're calling my phone. I'm being patient, but I'm all alone. Staying faithful until I never know when you're coming back around. When you're coming back around. You got me all in my feelings. Like I could die without you next to me. It's the way that you look at me. Halo, halo, jesteś tam? Zasubskrybowałeś już kanał Dawida, Zosi i Oli? Jeśli nie, to zrób to w tej chwili. Witam Was w kolejnych nagrywkach. Jedną rzecz już naprawiłem, czego oczywiście nie nagrałem, ale Wam pokażę. Urwało się taki uchwyt. To jest uchwyt od zamykania. Ten wichajster się urwał. I skleiłem to na poksylinę. Dla mnie poksylina to jest po prostu genialny klej, jeśli chodzi o klejenie wszelkiego rodzaju plastików, metalów i tak dalej. Zrobiłem tak, że dałem do środka, do tego plastiku z nożyka do tapet, wyłamałem kawałek nożyka i dałem taką blaszkę z nożyka do tapet jako wzmocnienie. Później wkleiłem ten plastik, a później znowu dałem tu 2 razy nożyk do tapet po bokach i to wszystko też oblepiłem poksyliną. No raczej nierealne, żeby to się urwało. Mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia, mianowicie jak ktoś nas śledzi, to wie, że był taki moment, w którym rozsadziło oponę. Oponę rozsadziło, bo to lusterko, które jest prawym lusterkiem, bardzo źle się przez nie patrzy. Mamy wymienioną oponę na nówkę. Kupiliśmy nową tą oponę, ale obiecałem sobie, że kamerę, którą mam z tyłu, przełożę ją na to lusterko. I teraz będziemy się brać za robotę z tym lusterkiem. Przekładam tu kamerę na to lusterko, będę ją chciał założyć, tą kamerę w tym miejscu tutaj, zamontować, tak żebym widział wszystko, co jest z tyłu za mną w lusterku w taki sposób. Ogólnie kamera jest szerokokątna i w niej bardzo dużo widać, więc wydaje mi się, że jak ją przełożę, to będę dużo bardziej zadowolony niż z tego obrazu, który mam w tej chwili z tyłu. A jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, bo my ogólnie z tyłu w tej chwili mamy 2 kamery. Jedna jest tutaj, a druga jest tutaj. Tą zostawiam tak jak jest, a tą drugą kamerę, która jest z tej strony, po prostu ją przełożę na lusterko. A, no i przecież jeszcze mamy trzecią kamerę, to jest oryginalna kamera, która też oczywiście działa cały czas. Feel so good when you make my day. I feel so high when I'm flying away. You can't stop me 'cause I'm playing the game. Just gotta be free, so let's do it again. Yeah, 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 yeah. Gotta be free. I gotta be free. I gotta be free. I gotta be free. It feels so good. I gotta be free. To jest właśnie ta rzecz, dla której tak długo zwlekałem. Śmieci. Wiedziałem, że to będę musiał zrobić, czyli tu kłaść. Dlatego tak długo zwlekałem. Łapeczka. Muszę poodcinać kable. No i wzdłuż całego auta będę musiał teraz przeciągnąć ten kabel z powrotem w drugą stronę. Koło zapasowe ładnie wygląda. Zrobione. Wszystko super. Dotarłem z kablem tutaj. Teraz trzeba kabel jakoś przeciągnąć, żeby dostać się do lusterka. Tu jest teraz kabel. Tu go spróbuję w tą dziurę przeciągnąć tutaj. Przyciągłem tu za filtrem powietrza ten kabel. Tutaj go zwinę w rulonik i za lampą go gdzieś schowam. Bo on będzie tutaj niewidoczny, będzie fajnie, przywiążę go tutaj gdzieś za lampą. A teraz muszę się gdzieś tu przewiercić na zewnątrz, żeby wyjść gdzieś w tym miejscu tym kablem. I tutaj go sobie po prostu spróbuję puścić jakoś tak, no jak najbardziej estetycznie, żeby nie było to jakoś tragicznie, ale muszę się przewiercić i po prostu wyjść nim tu na zewnątrz.
zamocowany. Tu od dołu jeszcze będę musiał złapać też jakimś wkrętem, dorobić sobie uchwyt, żeby on był ładnie napięty. Nie chcę wiercić jakichś dużych dziur, więc wygląda jak wygląda. Uchwyty zrobiłem sobie z pasek zaciskowych, tych trytytek, każdy to inaczej nazywa. Tu sobie daję wkręta, daję silikon pod to i przykręcam to do auta, a auto jest plastikowe, no nie, bo to jest cały samochód z kompozytu. Dorobiłem takie uchwyty. Tutaj jest szczelina, więc chowam ten przewód w tej szczelinie, żeby on był jak najmniej widoczny. Tutaj go jeszcze muszę, ale tutaj to sobie go przykleję po prostu. Złapę go sobie czymś, bo nie chcę wiercić za dużo tych dziur, tylko takie malutkie dziurki, żeby zostały. No i tu coś muszę jeszcze wymyśleć. Ale będziemy kombinować. I teraz spróbujemy założyć kamerę na lusterko. Kamera założona, muszę ją tylko teraz wziąć, kable pochować, bo jest już idealnie ustawiona. Na razie musi być tak, bo nie mam czym tego złapać. Skończyły mi się te kietki. No to efekt końcowy. Kabel schowany jest wzdłuż. Kamera jest tak zamontowana. A tu macie widok z kamery, jak to wygląda teraz w kamerze. No powiem wam, mam nadzieję, że będzie super. Ta kamera bardzo dużo oddaje i teraz mam dwie kamery. Lewa strona, prawa strona, ale ja będę używał w taki sposób, bo środkowa kamera, czyli oryginalna, jest tutaj, w tym miejscu. Także ja będę jeździł tak, żeby mieć cały czas podgląd. Hejka. Dawno się nie odzywaliśmy z żadnymi przygodami jakimiś wielkimi, ale właśnie się okazało, że złapaliśmy gumę w aucie. Za chwilę mamy wyjeżdżać, bo jedziemy do Grecji. No i się znowu coś ale mianowicie wskoczył nam błąd w aucie i Dawidowi zaczęło ściągać auto na jedną stronę i na szczęście z naszych wariantów, które mieliśmy, to się mogło popsuć, to tylko złapaliśmy gumę. Co śmieszne, jest to Dawida wkręt, który się wbił oponę. Nie mam pojęcia, skąd on się wziął. Nie wrzucamy nic, tak wiecie, na ziemię. Ale ogólnie, no, wymieniamy teraz koło na zapas i będziemy szukać wulkanizacji, żeby nam naprawili tę oponę, nie? Ty, jak ja to teraz puszczę? To jest mój własny wkręt, mama. A to jest winowajca naszego kapcia. No, a teraz musimy jechać do wulkanizacji. Na szczęście tutaj niedaleko jest. Chłopaki mają wulkanizację i myjnię, więc tam pojedziemy, żeby nam naprawili tą oponę. Albo oni nam zmienią, albo Dawid sobie zmieni, sam zobaczymy. No, lewarki mamy tragiczne, więc może oni lepiej, żeby nam zmienili.